Triki do małych łazienek. To jest temat, który wybraliście w komentarzach pod jednym z ostatnich odcinków. Dlatego dzisiaj powiem aż o 12 takich różnych, ciekawych, fajnych rozwiązaniach, które naprawdę nawet z małego pomieszczenia może stworzyć funkcjonalne i przyjemne wnętrze. Zdecydowaliście o tym odcinku, zdecydujcie też o następnych. Czy mam powiedzieć o organizacji łazienki, czy o rzeczach, przez które Twój dom wygląda nieciekawie. Gorzej. Napiszcie w komentarzach oczywiście. Ja nazywam się Marek Suchocki, zapraszam Was do tego odcinka. Proszę naciśnij przycisk subskrypcja, dzwoneczek. Zapraszam do mnie na Instagram i TikTok. A teraz proszę poświęćcie kilkanaście sekund dla sponsora tego odcinka. Letys Shops to serwis cashback, który pozwala zwrócić część wydanych pieniędzy z każdego zakupu online. Jak to działa? Sklepy płacą Letys Shop prowizję za reklamy i za każdy nasz zakup, a firma ta zwraca 50 do 70% tej prowizji swoim użytkownikom w postaci cashbacku, który można wypłacić na konto bankowe lub PayPal, czyli są to prawdziwe pieniądze, a nie żaden bon lub zniżka. Uwaga! Codziennie pojawiają się gorące cashbacki w różnych sklepach. Warto pilnować, bo mamy zwrotu 5, a nawet 10% więcej, co oznacza więcej zaoszczędzonych pieniędzy. Rejestrujemy się przez social media lub przez adres mailowy. Po zalogowaniu się na stronie mamy ponad 3700 sklepów do wyboru, w tym Allegro, Ole, Computronic, Command.u i na przykład Comfort. Wystarczy, że z tego poziomu przejdziemy do sklepu lub zainstalujemy wtyczkę i później dokonamy normalnego zakupu. I tutaj kupujemy tak jak w każdym innym sklepie internetowym, czy normalnie to robimy na Allegro. Z tą różnicą tylko, że żywa gotówka, a nie bon wraca nam na nasze konto bankowe lub PayPal. Ok, zaczynamy. To będzie takich 12 trików i funkcjonalnych, i wizualnych. Rozpoczną takie malutkie, ale malutkie łazienki, tak naprawdę często WC. To rozwiązanie przyda się szczególnie, gdy Twoja łazienka to tramwaj. Długi, a wąski. Wtedy i ze względów wizualnych, ale i praktycznych można pomyśleć o takiej ściance za WC, gdzie zmieścimy sporo rzeczy. Jak widzicie, jest to praktyczne rozwiązanie, bo może skrócić Wam to pomieszczenie, no i dać naprawdę sporo miejsca do przechowywania. Punkt drugi. Bardzo często, szczególnie w takich małych łazienkach w blokach z wielkiej płyty, jest tak, że za ścianą jest sporo miejsca. Jest tak zwany szacht. Dzięki temu można zastosować większe lub mniejsze schowki. Wszystko to może być sprytnie ukryte na magnesach, za płytkami. To miejsce naprawdę można bardzo praktycznie wykorzystać. Trzeci, bardzo praktyczny punkt to odpływ liniowy, ale uwaga, bo często jest tak, że nie chcecie z jakichś względów dawać brodzika. Może dlatego, że nawet to małe pomieszczenie może podzielić jeszcze na pół. Ale nie macie możliwości zrobienia normalnego odpływu liniowego ze względu na usytuowanie rur. Można pomyśleć o odpływie liniowym, dobra, nie patrzcie, że to takie brudne, bo przyniosłem to z jednej z budowy, o odpływie liniowym ściennym. To montujecie w ścianę i po prostu ta woda tutaj nam spływa. Jest to bardzo fajne rozwiązanie, jeżeli nie chcecie brodzika, a nie macie możliwości zrobić odpływu liniowego w podłodze. Szybko lecimy dalej. Punkt czwarty, teraz bardziej wizualna strona. Żeby powiększyć takie małe pomieszczenie, warto zastosować oczywiście lustra, ale warto zastosować je w kształcie litery L. Czyli na dwóch ścianach łączymy ze sobą te lustra i dzięki temu optycznie mocno to pomieszczenie się powiększy. Oczywista oczywistość, że tak powiem, warto za jednym z tych luster dać szafkę. Będzie dodatkowe miejsce na kosmetyki. Nieraz kilogramy kosmetyków. Kolejny punkt, punkt piąty. I znów będzie bardziej wizualny niż techniczny. Ostatnio miałem taką łazienkę, nawet wspominałem w jednym odcinku, ludzie byli ciekawi jak to wyszło. To tak wyszło. 2,5 metra kwadratowego łazienka. No dobra, może 300 malutką wnęką, w której nie zrobiłem płytek do samej góry. Tak naprawdę jest tylko do połowy, tam gdzie może się zachlapać, jest płytka, no i oczywiście przy umywalce. Można. Dzięki temu ta łazienka wygląda dużo lżej, dużo przyjemniej niż zapłytkować od ziemi do góry, zrobić jak w masarni. I po co? A przy okazji taniej trochę wyjdzie. Kolejny punkt, punkt szósty.
teraz będzie bardziej funkcjonalnie. Bardzo często zdarza się w ten sposób, że tak macie usytuowanie tej łazienki i ona jest tak krótka, że nie macie gdzie dać na przykład umywalki, bo możecie dać ją za drzwiami, ale zaraz wchodzicie na nią. A tu macie z prawej strony ubikację. To co wtedy? Wtedy warto pomyśleć o ściance, za którą zrobimy na przykład kabinę prysznicową, prysznic, może to być typu walk-in, a na tej ściance dodatkowo powiesimy umywalkę. Dzięki temu nie wchodzicie bezpośrednio na umywalkę, tylko macie ją przed sobą, a za tym jest jeszcze kabina prysznicowa. To, że łazienka jest mała, nie oznacza, że Wy nie możecie tej funkcji tam zmienić. Tak jak widać, można, a nawet nieraz trzeba. Lecimy dalej. Mówiłem o tym, że jeżeli mamy bardzo długie pomieszczenie, zazwyczaj w jakieś ubikacje, to możemy postawić przed ściankę, na tym zamontować ubikację, tam schować. Ale często jest tak w łazienkach, że nie jest to długie pomieszczenie, a mimo wszystko montujemy stelaż pod ubikację. Te stelaże są większe. Często zabudowujemy ciut szerzej. Można wykorzystać, aby w takiej zabudowie zrobić schowki, tak jak tutaj jest, na papier czy szczotkę do WC. A może dodatkowo na jakąś półeczkę na kosmetyki. Pewnie wszystko się przyda. Czasami te pomieszczenia są tak małe, że kombinujecie, gdzie dać ręczniki. No niestety nawet nie ma miejsca na uchwyty na ręczniki. No, ale przecież rozwiązania są. Można dać uchwyty wiszące z sufitu. Można powiesić uchwyty na szybie z kabiny prysznicowej. Nawet całe półki można zrobić, oczywiście. Można, ja tak mam w jednej łazience, zrobić na szafce umywalkowej reningi, uchwyty reningi, przez które przewiesimy sobie ręcznik. Same ręczniki, jeżeli chcecie trzymać, można zrobić półeczki, które powiesicie trochę wyżej pod sufitem, tak żeby było swobodne przejście. Jak widać, zawsze jakieś rozwiązanie się znajdzie. Zobaczymy, co się znajdzie w 9. punkcie. A znajdzie się, mam nadzieję, dodatkowe miejsce. Często jest tak, że chcecie, mimo że to pomieszczenie jest nieduże, zrobić wannę, a nie kabinę prysznicową. Po pierwsze, polecam w takim przypadku, jeżeli kłócicie się wanna, kabina, zrobić wannę z parawanem nawannowym. Tak, sprawdza się to. A pod wanną zrobić sprytne schowki, zabudowę tej wanny taką, gdzie będziecie mieli dodatkowe miejsca. Jak widać na załączonym obrazku, można, ładnie to wygląda, no i jest praktyczne. Lecimy do punktu już 10. Te łazienki nieraz są tak mikroskopijne, że człowiek kombinuje, ubikacja no musi być, ale umywalki to już za nic nie dam rady zrobić. Co wtedy? A można pomyśleć i uważam, że to jest naprawdę praktyczne wykorzystanie miejsca nad umywalką połączoną z ubikacją. No i ja wiem, że to może się wizualnie nie każdemu podobać. Ale ja wiem, że nieraz jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. I no, korzystając z ubikacji, jednak należy umyć te ręce. Tak więc warto, żeby była gdzieś ta umywalka, a w ten sposób, z tego co wiem, można jeszcze zrobić w ten sposób, że ta woda później zasila znowu ubikację, tak więc jest też mniejsze zużycie wody, jakaś ekologia, no i na pewno zyskujemy miejsca. Uważam, że to również jest dobre rozwiązanie, nad którym warto się zastanowić. Punkt 11. Przyjmijmy, że już masz taki luksus, że przy umywalce ta ściana jest ciut szersza. To dlaczego nie wykorzystać miejsca, z której strony, może nawet i z obu stron, na szafki do góry? Tak jak tutaj, wykorzystajmy wysokość po prostu pomieszczenia i możemy zrobić dodatkowe wysuwane szuflady lub normalne otwierane szafki. I już ostatni, 12. punkt to wykorzystanie w sumie każdego miejsca. Nad drzwiami zazwyczaj mamy jeszcze tam kilkadziesiąt centymetrów przestrzeni do sufitu. Dlaczego tego nie wykorzystać? Słuchajcie, aby była jasność, z jednej strony nie lubię naćkanych takich pomieszczeń, gdzie wszędzie tych półek, szafek jest, z drugiej strony no jednak funkcjonalnie warto, aby było. Jeżeli to naprawdę ładnie urządzimy, damy tam jakieś kosze sprytne, ładnie wyglądające, może być wiklinowe, w zależności jaki mamy wystrój całej łazienki, to tylko upiększy nam to pomieszczenie.
Tak więc nad drzwiami możemy zrobić takie szafki, półki, a na samych drzwiach, chociaż ja akurat tego naprawdę już nie lubię, jakieś dodatkowe wieszaki czy właśnie wiszące półeczki. Tylko trzeba pamiętać, żeby te drzwi otwierały się na zewnątrz, bo jeżeli będą się otwierały do wewnątrz, zaraz będzie ściana, no to się nie otworzą nam całkowicie. I jak zwykle starałem się powiedzieć tak szybko i konkretnie 12 różnych pomysłów, trików, rozwiązań, które teraz Ty możesz rozwinąć, wyszukać i zastanowić się, co będzie pasowało idealnie do Twojego pomieszczenia, bo z pewnością nie wszystko. Napisz, może masz jeszcze jakieś propozycje, pomysły. Napisz w komentarzu, co według Ciebie się sprawdza w takich małych łazienkach, a przede wszystkim napisz, co chciałbyś usłyszeć ode mnie, czy o tej organizacji łazienki, czy o rzeczach, przez które Twój dom, Twoje mieszkanie wygląda, no, nazwijmy to, mniej atrakcyjnie, tak gorzej. Napisz proszę, naciśnij przycisk subskrypcja, dzwoneczek, jeżeli nadal tego nie zrobiłeś. Daj tą łapkę w górę, bardzo Cię proszę, bo to zawsze motywuje. A na ten moment bardzo dziękuję, do zobaczenia i cześć.